Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, bo tutaj strasznie szumi, dlatego że założyłam mikrofon i chciałam z Wami pogadać o kosmetykach. Teraz w tym daily vlogu także porozmawiamy o kosmetykach, ale także o innych rzeczach. Pierwsze co, to chciałam Wam powiedzieć, że uwielbiam toner w takiej postaci. To był najlepszy pomysł, żeby przewieźć toner i go używać kiedykolwiek i ten może nie TikTokowy trend, ale pomysł z TikToka sprawdził mi się niesamowicie, tym bardziej nic mi się nie rozlało, nie mam jakiejś ciężkiej butelki, widzicie, zużyłam przez cały miesiąc pół opakowania, więc nie zużywamy tego produktu tak dużo, widzicie, zostawiamy sobie na chwilę, aż ten toner się wchłonie i nie dotykamy twarzy, też to jest bardzo ważne, nie wiem, czy Wy lubicie? Ja nie lubię dotykać mojej twarzy, bo to zawsze dodatkowo podrażnia moją skórę. Kolejnym etapem po wchłonięciu tonera, więc to jeszcze chwilę odczekamy, ale w międzyczasie przecież mogę Wam powiedzieć, co będzie kolejnym etapem. Mamy S-Nature Aqua Squalene Serum. Jest to serum hialuronowe i ja, tak jak na początku nie byłam pewna, bo coś moją twarz niestety zapychało. Jeden z moich kremów już się skończył, ten używałam w ciągu dnia Intekę i dobiłam całość. Niestety nie jest to zbytnio chyba dla mnie wydajny krem, bo jest bardziej żelowy i używam troszeczkę go więcej. I no mi się bardzo szybko wchłania ten toner i nakładam serum. O kremie za chwilę porozmawiamy, ale teraz użyjemy maseczkę Derma 365 Mask Medicaosite. Jest to maseczka codzienna, czyli nakładamy jedną taką maseczkę codziennie, łagodzi, nawilża, pomaga zredukować nam zaczerwienienia na skórze, więc naprawdę ja jestem z niej zadowolona. Wiecie, że jeżeli jesteście tutaj od dłuższego czasu, to wiecie, że ja bardzo lubię te maseczki. I przy okazji, kiedy maseczka mi się wchłania, jeszcze trochę jej zostało, to pomyślałam, że pokażę Wam, jak się mi spisują te torby do pakowania rzeczy w walizkę. Pierwsza uwaga, są niesamowite, a już Wam pokazuję dlaczego. I słuchajcie, tak wyglądają ogólnie te torby, w których mam te rzeczy pozapakowane. I tak jak Wam wspominałam, mam Eliasza wszystkie sety ubrania zapakowane w taki sposób. Piżamki są także zapakowane w seciki, więc po prostu wyciągam pojedynczo i nie muszę się martwić. Też jeżeli chodzi o pakowanie, dużo szybciej mi to pójdzie, bo wrzucę całość do walizki, zamknę i nie będę musiała się w ogóle tym przejmować. I tak samo u mnie. Tutaj mam długie spodnie plus długie spodnie plus spódniczki. Tutaj mam sukienkę, bluzki, także krótkie spodenki i resztę bluzek, więc wszystko jest w miarę poukładane. Nic się nie wala po drodze i tylko dokładam albo wyciągam, w zależności czy chcę. Niektóre rzeczy oczywiście powiesiłam. Kupiliśmy Eliaszowi nową katanę jeansową do noszenia, a bieliznę powiesiłam sobie na taki haczyk, dzięki czemu nie wala mi się nigdzie tutaj, a jak coś potrzebuję, to po prostu sobie wyciągnę, a jeżeli czegoś nie mogę znaleźć, to po prostu kładę na łóżko i wtedy po prostu szukam. To jest moje łóżko. My śpimy właśnie sobie w takim pokoiczku u moich rodziców na dole, w takim mieszkanku. Mamy osobne mieszkanie. O wszystkich tych faktach, a dodatkowo Jesteśmy u moich rodziców na podwórku i słuchajcie, zainwestowałam w Empik Go. Chcę sprawdzić, przez 6 miesięcy mają po prostu niższy pakiet i mam w planie, są 2 e-booki, czyli 2 konta do korzystania, więc jeden odstąpię siostrze. I chciałabym spróbować przez 6 miesięcy i słuchać trochę e-booków, raczej audiobooków i też chciałabym poczytać trochę. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, bo... za chwilę już idę. Tata właśnie mnie była na obiad i zobaczymy, jak to będzie działało, bo nie jestem pewna. Już kiedyś miałam i nie do końca mi się to sprawdziło, ale teraz spróbuję jeszcze raz. Mam ogólnie pada, więc pewnie będzie wygodniej. I jak widzicie po dzisiejszym tytule, taki
Zastanawiający temat. Ja się od czasu, kiedy przyprowadziłam się do Korei i kiedy zjeżdżamy na wakacje do Polski, za każdym razem zadaję sobie to podstawowe pytanie: Martyna, czy ty żałujesz, że się wyprowadziłaś do Korei i czy czujesz, że Korea jest twoim domem? Jeżeli mam być szczera, to na samym początku zamieszkania w Korei to żałowałam bardzo mocno, że się tam wyprowadziłam. To był czas COVID-a, to był czas takiego testowania swoich możliwości. Ja też nie do końca byłam pewna, kiedy zdecydowaliśmy się z moim mężem przeprowadzić, że chcę mieszkać w Korei. Sporo się zmieniło, bo jak już wiecie, jestem w Korei już prawie 5. rok, z tego co widzę. Leci mi 5. rok, więc to naprawdę bardzo dużo czasu już minęło. I myślę, że mogę teraz po tym 5., raczej 4. roku stwierdzić, że czuję się znacznie lepiej, dużo lepiej mi się funkcjonuje w Korei. To też jest zasługa tego, że jednak trochę ten koreański mi idzie w miarę dobrze. Może postaram się dzisiaj w tym filmie przedstawić parę punktów, które widzę, które też zmieniły się w międzyczasie, które zaczęłam też jakoś do siebie przyswajać, wiedząc, że nic na to nie poradzę i takie życie w Korei będę prowadziła. Z takich punktów, bo specjalnie sobie je wypisałam, żeby właśnie nie pogubić się za bardzo, więc na pewno i pierwszym ważnym podpunktem w ogóle od tych 4 lat razem z moim mężem, z moim synem budujemy rodzinę w Korei. Naszą rodzinę, taką wiecie, my 3 osoby, taką jednostkę, która ma żyć w Korei, która ma funkcjonować w tej Korei. Jak wiecie, zakupiliśmy mieszkanie nie po długim czasie od zamieszkania. To było też spowodowane tym, że ja potrzebowałam po prostu dla siebie jakiegoś takiego miejsca. Potrzebowałam gdzieś mieć mój skrawek podłogi w Korei, tym bardziej, że wiecie, że ja nieraz wam mówiłam, że miałam problemy z sąsiadami, z akceptacją tego, że nie możemy ani skakać, raczej wiecie, skakać nie, ale że chodzenie, że funkcjonowanie w mieszkaniu zawsze sprawiało problemy naszym sąsiadom, dlatego ja stwierdziłam, żeby kupić, żeby też uspokoić moje może nie myślenie, ale moje sumienie, że to jest moje mieszkanie i ja mogę po nim chodzić i nikt nie będzie mi tego zabraniał. Tak właśnie pomyślałam, kupując to mieszkanie. I to jest właśnie to, że my budujemy tam naszą przyszłość, jak na razie. I kwestia kolejna to są oczywiście zarobki. Mój mąż ma bardzo specyficzną pracę w Korei. On zajmuje się taką inspekcją statków, mógłby zmienić na taką bardziej pracę stacjonarną, to jeszcze w przyszłości wam powiem, jeżeli coś się by miało zmieniać, ale ma bardzo taką pracę specyficzną dla danego kraju, który ma swoje własne wymogi, który ma swoje własne zadania. I jeżeli byśmy mieli się przeprowadzić do Polski, musielibyśmy mój mąż prawdopodobnie by musiał zacząć pływać, na co ja po mojej historii z początku mieszkania w Polsce, po urodzeniu mojego syna, stwierdziłam, że nie dam rady, żeby mój mąż nie był razem z nami i na przykład wypływał na 6 miesięcy, bo wtedy był taki czas 6 miesięcy i w ogóle koreański tryb pracy na statkach jest ogólnie bardzo długim trybem. Nie idziemy na przykład na 3 miesiące i miesiąc wolnego, tylko na przykład możemy iść na cały rok, czyli marynarza, oficera nie ma przez cały rok w domu. To właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, kupiliśmy mieszkanie, ale także to, że nauczyłam się żyć w koreańskim społeczeństwie tak. Oczywiście denerwują mnie różne rzeczy, się denerwuję, czasami wam o tym mówię, ale ja nauczyłam się już jakoś tak to bardziej, może nie akceptować, bo niektóre rzeczy ja nie potrafię po prostu zaakceptować. No, dobra. To dokończę później wam to, co chciałam powiedzieć, bo idę na obiad. Trzeba coś zjeść. Masz kasoczek pomarańczowy? A coś z nim nie tak? O co ty?
Jestem już po obiedzie, odpoczywam, słucham Hyłki. Kiedyś chyba ktoś z Was mi polecał właśnie, żeby spróbować obejrzeć Hyłkę. Nie mam HBO, bym musiała się moich sióstr zapytać, to może jeszcze bym zdążyła obejrzeć chociaż jeden sezon Hyłki. I słuchajcie, kończąc temat, to kolejnym takim co wspomniałam, to właśnie są zarobki. I tak jakbym nie pozwoliła mojemu mężowi ponownie pływać, to tak też, jak wiecie, albo nie wiecie, z mojej wypłaty raczej byśmy się tylko nie utrzymali. Więc znalezienie dla mojego męża pracy graniczyłoby to z jakimś dłuższym terminem poszukiwania, dlatego byłoby to bardzo skomplikowane. W trakcie przenoszenia się do Korei mieliśmy jakieś oszczędności, więc to nie jest tak, że jechaliśmy tam po prostu bez niczego. Mieliśmy oszczędności i dlatego ta relokacja dużo inaczej wyglądała niż ta tutaj, jakbyśmy postanowili wrócić do Polski. Kolejnym z takich aspektów, ale mniej poważnych, to na pewno to, że Korea jest pięknym krajem i kulturalnie bogatym, dlatego 4 lata, które my tam mieszkamy razem z mężem, to jest nadal malutko, żeby poznać cały kraj i żeby zobaczyć cały kraj. Oczywiście my staramy się zwiedzać i naprawdę sporo zwiedzamy, sporo jeździmy. Też widzicie część na moim kanale, ale nie wszystko też Wam pokazuję, więc naprawdę staramy się te wolne dni spędzać na podróżach po Korei. Też chciałabym mieć możliwość pozwiedzania trochę Azji, zobaczenia Japonii, Chiny ostatnio. Po ostatnim naszym pobycie zainteresowały mnie na tyle, że chciałabym tam wrócić. Bali, Wietnam, Tajlandia. Z Korei dużo łatwiej tam się podróżuje, więc chciałabym zobaczyć jeszcze też inne kraje po tym, jak zobaczę Koreę. Już nie mogę się do tego czasu doczekać, kiedy zaczniemy też podróżować po innych krajach. I mam jeszcze jeden taki aspekt właśnie podróżniczy po Korei, który myślę, że ważny jest też dla osób, które chciałyby zwiedzić Koreę jako turysta. To, że Korea po prostu potrafi w marketing. Potrafi zareklamować się i myślę, że Polsce to troszeczkę w tym temacie brakuje. Brakuje takiego bodźca, co by zainteresowało turystów, żeby częściej sięgali po Polskę w swoich planach podróżniczych, bo Polska też ma dużo do pokazania, ale to Koreańczycy naprawdę potrafią jakieś hotspoty, miejsca, które warto zobaczyć, do tego inwestują w te miejsca, budują nowe, ciekawe rzeczy. W Busan budują się już 3 czy 4 nowe miejsca do zwiedzenia, punkty widokowe, do tego silny marketing na social mediach. Naprawdę w Korei to bardzo prężnie działa i myślę, że Polska by mogła się jeszcze troszkę pouczyć i też spróbować przyciągnąć więcej osób i na przykład starać się promować siebie w social mediach. Myślę, że też Polacy chyba mają tak, że do końca nie wierzą i jak za każdym razem się ogląda jakieś interview z obcokrajowcami, to każdy się pyta, a czemu Polska? Dlaczego chcesz mieszkać w Polsce? No to właśnie to jest jeden z takich tego, że my sami nie potrafimy doceniać, co mamy. Jeżeli rozmawiamy właśnie o przyrodniczych, to muszę tutaj wspomnieć, że jednak w Korei mamy piękną jesień i piękną wiosnę. Jest to taka pora roku w Korei, która jest najlepsza też do zwiedzania, o czym nieraz Wam wspominałam. Też w Busan lepiej się odczuwa tą jesień niż na przykład w terenach takich jak Seul, czy tam właśnie wyżej koło Korei Północnej, a to dlatego, że w Busan mamy dłuższą tą jesień. To jest spowodowane oczywiście tym, że zimy nie są takie srogie, że nie pada śnieg, przez to uczucie, że ta jesień jest dłuższa i cieplejsza, a powoduje to, że naprawdę przyjemnie jest w tym okresie. Ja jeszcze przed wyjazdem do
Korei pamiętam jesienie, gdzie w Polsce non-stop padało, było szaro, buro, nie było tego słońca, a w Korei mam naprawdę, uwielbiam koreańską jesień, uwielbiam koreańską jesień, a wiosna, no jakby nie te zanieczyszczenia powietrza i jednak krótszy ten okres między zimą a wiosną, to raczej a latem, to pewnie tak, że bym polubiła i wiosnę w Korei bardziej. A tak to lubię wiosnę, a uwielbiam jesień w Korei. Niedługo będzie moja koleżanka, moja siostra i będziemy wyruszać na Rewę. Pokażę wam, jak wygląda Rewa. Dawno raczej nie byłam. Byłam na początku, ale nic tak za dużo nie nagrywałam, ale chciałabym mniej więcej pokazać, jak to tam wygląda, bo będziemy sobie siedzieć, może się napijemy kawy, może popływamy na supie, więc pokażę wam, jak wygląda to miejsce. Proszę, ptasie jedzenie tańsza u toalety. Myśmy już wrócili do mieszkania i bawiliśmy się niesamowicie, spędziliśmy super czas z moją przyjaciółką, z jej córeczką, bo jej córeczka jest w podobnym wieku do Eliasza, więc wybawili się. Porozumiewali się oczywiście po polsku, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. I właśnie jeden z takich powodów, nad którymi rozmyślam po prostu, że czasami się zastanawiam, czy na przykład w Polsce nie byłoby mi lepiej, to właśnie to, że już niedługo wyjeżdżam. Został mi 1 tydzień i po prostu już niedługo będę musiała się z wszystkimi żegnać. Teraz mamy ostatnie spotkania, ostatnie takie konwersacje w oczy, w twarz z moją przyjaciółką, z moją rodziną, więc zaczyna mi się tak włączać taka nostalgiczny czas, że niedługo poczuję się, że nie będę mogła być z nimi na co dzień, więc to jest jeden z takich powodów, które czasami rozmyślam, czemu wolałabym na przykład mieszkać w Polsce, a nie w Korei. Drugi to pewnie będzie taki prozaiczny przy tym, co wcześniej powiedziałam, ale po prostu przeszedł mi ten temat po prostu tak idealnie z mojego spotkania z przyjaciółką. To oczywiście dostępność produktów. Wiele razy, już nieraz słyszeliście na moim kanale, że za każdym razem o tym mówię, ale po prostu ja lubię koreańską kuchnię, ale też lubię zrobić w domu europejską kuchnię, ale także polską. I niestety niektóre produkty nie są dostępne w Korei i oczywiście niektóre produkty po prostu są na maksa drogie, że nie możemy sobie pozwolić na częste zrobienie tego, co byśmy chcieli. Też oczywiście warzywa i owoce są raczej produktami drogimi i gotowanie w Korei w domu czasami przysparza wiele problemów. To jest taki prozaiczny, da się z tym żyć, ale jednak czasami potrafi nam przysporzyć problemów. Kolejnymi rzeczami to ja mam właśnie tą pogodę, tak jak lubię jesień i wiosnę, to na przykład z latem mam bardzo duży problem. Nie lubię tak gorących temperatur, nie lubię się pocić, a w Korei jednak mamy to, że się bardzo pocimy latem i to jest najgorszy czas, żeby przyjechać na urlop do Korei. To jest sporym minusem oraz zanieczyszczenie powietrza. Co prawda my w Busan tego tak nie odczuwamy, chociaż nie wiem, czy to było zanieczyszczenie powietrza, czy po prostu takie wrażenie, czy po prostu taki okres w Korei, ale pierwszy raz się z
zderzyłam, że po prostu przez cały czas w Busan mieliśmy tak jakby coś za mgłą. Nigdy nie mieliśmy takiego pięknego, czystego, niebieskiego nieba. Za każdym razem albo było tak lekko za mgłą, albo taka jakby taki nie żółtawy, ale taki jakby piaskowa mgła. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale mój mąż też właśnie to zauważył i jak przyjechał do Polski, to od razu powiedział: Jezu, jakie tu jest czyste niebo. Jakie nieskazitelne niebieskie niebo. Więc to było dla niego taki wow, jak tu jest przejrzyście. To właśnie też to spowodowało to, że w Busan ostatnio mieliśmy takie wrażenie takiego życia za mgłą. Kolejną rzeczą to jest oczywiście konsumpcjonizm i Koreańczycy są konsumpcjonistami i to widać i wszystkie nowinki, najnowsze telefony, najnowsze rzeczy muszą mieć i do tego dla mnie to była rzecz niesamowita, że dziewczyna po roku mieszkania w jakimś mieszkaniu wszystko za połowę ceny sprzedawała, dlatego że przeprowadzała się do nowego mieszkania, gdzie kupowała nowe rzeczy ponownie, więc dla mnie to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne. I dla mnie na przykład to było takim szokującą rzeczą, gdzie mój mąż mówi, że to jest normalne, a dla mnie, no, my mieszkaliśmy już w 3-4 mieszkaniach, 4 mieszkaniach w Korei przez 4 lata i za każdym razem zwoziliśmy te same rzeczy, więc to jest lekki szok. Kolejną rzeczą jest to oczywiście to, że nigdy nie będę czuła się częścią koreańskiego społeczeństwa. Chociażbym chciała, chociażbym się starała, to wiem, że zawsze będzie między nami różnica i ja raczej nie chciałabym tego zmieniać, tylko chciałabym być zrozumiana przez koreańskie społeczeństwo, że po prostu jestem inną osobą, ale wiem, że właśnie poznawanie przyjaciół, poznawanie, gdzie będę poruszała kiedyś ten temat, ogólnie innych osób w Korei jest bardzo ciężką pracą. Koreańskie społeczeństwo jest zamknięte, bardziej takie właśnie moja siostra w tym momencie mogę powiedzieć i się z nią zgodzić, że kolektywne, dlatego jest bardzo ciężko wbić się w to społeczeństwo i zawsze będę jednak tą inną osobą, kimś innym, nie będę ich osobą, więc to jest zawsze taki, to jest spory deal breaker, jeżeli byśmy chcieli tam poznawać, mieć znajomych, przyjaciół, poczuć się że jesteśmy jednością z danym społeczeństwie, a jednak ja czuję tak, że w Korei raczej nigdy nie będę się już czuła jako osoba, jako część społeczeństwa. Ostatnią już rzeczą to jest, myślę, że bardzo duży problem, który mi doskwiera i dopiero w przyszłości się dowiem, czy będzie to taką rzeczą, że zdecyduję się jednak zamieszkać w Polsce, wrócić do Polski, to jest presja społeczna. Ona jest uwarunkowana wieloma czynnikami i nie każdy odczuwa ją tak samo i nie każdy może ją odczuwać też. To jest to, że ja odczułam presję społeczną, miałam okazję ją poczuć i nie było to najlepsze uczucie, które mogłabym czuć. Nie polecam nikomu jakby coś, ale jest to taki duży deal breaker, który pewnie przekonam się w przyszłości. Może to było tylko epizodyczne takie uczucie presji, ale jak na razie to było takie mocne dla mnie kopnięcie. Uważałam, że raczej nie będę nigdy do tego w takim rogu postawiona, ale jednak zostałam. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła rozwinąć ten temat w kolejnych filmach na moim kanale. Dlatego też tutaj chciałabym zakończyć. Zostawiam Wam z taką niewiedzą, przepraszam, nie powinnam tak robić, ale po prostu to jest za długi temat i za dużo do opowiadania w tak krótkim czasie, więc zostańcie ze mną w kolejnych filmach. Na zakończenie
polajkowanie, subskrypcja kanału i dziękuję Wam bardzo, że byliście razem ze mną w tym filmie. Do usłyszenia. Myślę, że jeszcze w 2 kolejnych filmach z Polski będziemy pakować moją walizkę i chciałabym uwiecznić to, jak wracam do Polski. Widzicie, już mi się miesza. I że wracam do Korei. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Pa!